System kolei podziemnej jest kluczowym elementem funkcjonowania każdej wielkiej metropolii. W Warszawie metro funkcjonuje od 1995 i obsługuje codziennie około 520 000 pasażerów. Dziś przekonamy się, jakie skrywa tajemnice. Na samym początku udamy się na południe miasta, aby dotrzeć do centrum dowodzenia warszawskiego metra. Stacja techniczno-postojowa Kabaty jest miejscem newralgicznym dla właściwego funkcjonowania warszawskiego metra. To właśnie tutaj pociągi spędzają noc, aby następnego ranka ponownie zanurzyć się pod ziemię przez tunel widoczny za moimi plecami. Tutaj składy są również myte, serwisowane i testowane. Na terenie STP Kabaty znajduje się również siedziba operatora metra warszawskiego oraz centralna dyspozytornia, czyli miejsce, z którego kieruje się ruchem pociągów. Ale nie zawsze tak było. Do 2007 roku centralna dyspozytornia metra warszawskiego znajdowała się właśnie tutaj, a więc w południowej części stacji metra Politechnika. Miejsce okazało się jednak zbyt ciasne, a praca pod ziemią mało komfortowa. W związku z tym centralną dyspozytornię przeniesiono na powierzchnię, a konkretnie właśnie na stację techniczno-postojową Kabaty. Najpopularniejszą stacją w warszawskim systemie metra jest Centrum. Stacja ta obsługuje rocznie około 20 milionów pasażerów. Centrum jest również pierwszą stacją w historii warszawskiego metra, na której zastosowano tzw. perony boczne zamiast pojedynczego peronu centralnego. Rozwiązanie to wdrożono, aby przejeżdżające obok siebie pociągi mogły swobodnie zmieścić się pomiędzy elementami konstrukcyjnymi tunelu średnicowego, który przebiega powyżej. Tunel ten łączy Warszawę Centralną i Warszawę Śródmieście z dworcem Warszawa po Wiśle. Centrum jest także najgłębiej położoną stacją linii M1. Najmniej uczęszczaną stacją jest z kolei Centrum Nauki Kopernik. W 2018 roku stacja obsłużyła około 2,5 miliona pasażerów. Mimo swojej stosunkowo niewielkiej popularności, stacja może się poszczycić najdłuższymi schodami ruchomymi w Polsce. Mają one około 36 metrów długości i można je zobaczyć z poziomu ulicy przez ten świetlik. Największa odległość między stacjami wynosi 1534 metry i znajduje się pomiędzy stacjami Ratusz Arsenał i Dworzec Gdański. Przejazd między nimi zajmuje około 2 minuty. Z kolei najmniejsza odległość między stacjami znajduje się na linii M2 i wynosi 557 metrów. Odległość ta dzieli stacje Świętokrzyska i Nowy Świat Uniwersytet. Przejazd między nimi zajmuje mniej niż minutę. Poza zwyczajowymi nazwami stacji, takimi jak Plac Wilsona czy Dworzec Wileński, funkcjonuje również system oznaczania stacji metra z użyciem liter i cyfr, szczególnie popularny wśród pracowników warszawskiego metra. I tak stacje linii M1 oznaczane są od A1 do A23, natomiast stacje linii M2 będą docelowo oznaczane od C1 do C21. Oznaczenia te możemy znaleźć m.in. na kasowanych biletach kartonikowych. Wprawne oko szybko zauważy, że coś się tu nie zgadza. Oznaczenia linii M1 sięgają bowiem aż A23, podczas gdy na samej linii znajduje się jedynie 21 stacji. Numeracja uwzględnia po prostu dwie stacje, które choć początkowo planowane, ostatecznie nie zostały wybudowane ze względu na brakujące fundusze. Jedna z nich miała znajdować się na Placu Konstytucji, druga natomiast tutaj, na Muranowie. Ze względu na te niezrealizowane plany, odstępy między niektórymi stacjami linii M1 są bardzo duże. Taki stan rzeczy nie będzie jednak trwał wiecznie, gdyż już poczyniono pierwsze kroki w kierunku budowy brakujących stacji. Znajdujemy się na stacji Plac Wilsona, a nie Wilsona, gdyż właśnie ta pierwsza, spolszczona wersja jest rekomendowana przez Radę Języka Polskiego. W ten sposób nazwę stacji czyta również lektor pierwszej linii metra Ksawery Jasieński. Stacja ta uważana jest za perełkę wśród stacji warszawskiego metra. W 2008 roku na konferencji Metrorail została nawet uznana za najpiękniejszą stację metra na świecie zbudowaną w ostatnich latach. Charakterystycznym elementem architektonicznym stacji
jest wykonana w kształcie elipsy kopuła. Zmienia ona kolor swojego podświetlenia w zależności od pory dnia. Dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej podróży. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji. Do zobaczenia. Plac Wilsona.